Co robiliście 2 lata temu? Ja doskonale pamiętam, co się wtedy działo. Wtedy, czyli w połowie sierpnia 2021 roku, świat z zapartym tchem patrzył na powrót talibów do władzy w Afganistanie i na spektakularną porażkę Zachodu. Zapewne pamiętacie te sceny, kiedy to zdesperowani Afgańczycy na lotnisku w Kabulu chwytali się odlatującego samolotu, byle tylko wydostać się z kraju. W tym filmie chcę opowiedzieć Wam, jak to się stało, że po 20 latach obecności Zachodu w Afganistanie i po miliardach dolarów wydanych na ten kraj, wszystko skończyło się tak wielką klęską. Obejrzyjcie ten film do końca, a dowiecie się nie tylko, dlaczego talibom udało się wrócić, ale także, jak dzisiaj wygląda Afganistan. To jedno z tych zdjęć, które świat zapamięta z 15 sierpnia 2021 roku. Talibowie po 2 dekadach na wygnaniu wrócili do Pałacu Prezydenckiego w Kabulu. Wcześniej, w ciągu zaledwie kilkunastu dni, podbili wszystkie miasta w kraju, a żołnierze Narodowej Armii często poddawali się bez walki i uciekali. Wcześniej z Afganistanu wycofali się też żołnierze NATO, pozostawiając po sobie broń i sprzęt, które trafiły w ręce talibów. Trwająca 2 dekady misja Zachodu w Afganistanie, która miała ustabilizować sytuację po wygnaniu talibów, poniosła spektakularną klęskę i przeszła do historii. Afganistan to kraj w środkowej Azji. Była brytyjska kolonia, uzyskała niepodległość po I wojnie światowej. Do 1973 roku była rządzona przez szacha. Po jego obaleniu u władzy pojawili się miejscowi komuniści, a w 1979 roku do Afganistanu wkroczyli Sowieci. Po 10 latach okupacji Armia Czerwona wycofała się, a władzę przejęli lokalni bojownicy, nazywani mudżahedinami. Wtedy rozpoczęła się między nimi brutalna wojna domowa, w wyniku której w 1996 roku władzę przejęli najbardziej radykalni z nich, czyli talibowie. Afganistan zamknął się na świat, a nowi władcy wprowadzili surowe prawo szariatu. Kobietom nie wolno było pracować ani się uczyć, zabronione były muzyka i używki. Mężczyźni musieli nosić brody, a kobiety zakrywać się w całości. Za najdrobniejsze nawet przestępstwa surowo karano, obcinano ręce i kamienowano, a publiczne egzekucje były na porządku dziennym. W 2001 roku po atakach Al-Kaidy na Nowy Jork i Waszyngton Stany Zjednoczone najechały na Afganistan i obaliły talibów. Ci bowiem wcześniej udzielili schronienia Osamie Bin Ladenowi i zamachowcom z 11 września. Zachód ustanowił nowy afgański rząd, a w kraju rozpoczęły się demokratyczne przemiany. Rozpoczęła się też misja NATO, w której w następnych latach brały udział setki tysięcy żołnierzy z kilkudziesięciu krajów. Afgańczycy byli w euforii. Nie było już zakazów, drastycznych kar i terroru władz. Zamiast tego pojawiła się muzyka, amerykańskie dżinsy i amerykańskie fast foody. Ale talibowie nie zniknęli. Wielu z nich schroniło się w Pakistanie, a ich ruch stopniowo się odradzał. Kilka lat później pojawiły się pierwsze zamachy samobójcze i walki talibów z wojskami NATO. W kraju zaczęło być niebezpiecznie, a w nalotach zachodnich wojsk zaczęli ginąć cywile. Afgańscy politycy zamknęli się w swoim bezpiecznym świecie bez kontaktu z rzeczywistością. Miliardy dolarów pomocy, która płynęła z całego świata do Afganistanu, często były marnowane i zamiast do zwykłych ludzi trafiały do skorumpowanych polityków. A przecież Amerykanie obiecywali kraj mlekiem i miodem płynący. Po 2 dekadach korupcja osiągnęła niebotyczną skalę, także w wojsku i policji, gdzie ludzie przechodzili na stronę talibów, a sprzęt był rozkradany. Talibowie mieli też coraz większe poparcie w społeczeństwie, bo Afgańczycy mieli dość nieustannej wojny, korupcji urzędników i polityków i wszechobecnej biedy. I to właśnie jest odpowiedź na pytanie, dlaczego talibom udało się tak łatwo wrócić do władzy w Afganistanie. Gdy talibowie wrócili do Kabulu, z Afganistanu uciekały tysiące osób. Dramatyczną historię jednej z takich właśnie ucieczek opowiedziałem Wam 2 lata temu, a link do tego odcinka podcastu możecie teraz znaleźć na górze ekranu. Nowi władcy Afganistanu obiecali szanować prawa wszystkich obywateli, ale na obietnicach się skończyło. Jak teraz wygląda Afganistan? Byli politycy i urzędnicy uciekli albo zostali wtrąceni do więzień. Kobietom znów nie wolno uczyć się w szkołach ponadpodstawowych ani studiować. Nie wolno im też samodzielnie podróżować ani chodzić do miejskich parków. Znów muszą też zakrywać całe ciało. Talibowie zamknęli im też salony piękności.
W Afganistanie znów zakazana jest muzyka, a mężczyźni muszą nosić brody. Pojawiły się już pierwsze publiczne chłosty i prawdopodobnie także publiczne egzekucje. W kraju panuje także ogromna bieda. Większość osób żyje poniżej granicy ubóstwa, a wielu Afgańczyków nie ma co jeść. Na ulicach jest jeszcze więcej żebraków niż kiedyś. Kryzys pogłębia się, a ponieważ talibowie zamknęli się na świat, to tym samym ograniczyli możliwości międzynarodowej pomocy. Rozmawiają o niej jedynie z Katarem, Chinami i Iranem, a bardzo potrzebują pieniędzy. Część Afgańczyków mówi, że w kraju jest teraz bezpieczniej, ale zapewne dlatego, że za każde wykroczenie grożą surowe kary. Co będzie dalej z Afganistanem? Czy kraj całkowicie się zawali i jak wielu ludzi umrze jeszcze z głodu? Tego nie wiadomo. Jest natomiast pewne, że na razie talibów od władzy nikt nie odsunie i najbliższe miesiące, a pewnie i lata będą trwaniem Afganistanu w biedzie i w reżimie. Zapewne pamiętacie, że Afganistan to jedna z wizytówek naszego kanału na YouTube. Mamy tu bardzo wiele ciekawych historii z tego kraju, włącznie z tą najnowszą o deskorolkach. Link widzicie teraz na górze ekranu, a za chwilę zobaczycie także link do całej playlisty, gdzie znajdziecie wszystkie materiały z Afganistanu. O talibach, zniszczonych pomnikach, o przeklętej liczbie i wiele, wiele więcej. Jeśli nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału, to teraz jest znakomita okazja, by to zrobić. Koniecznie włączcie też powiadomienia, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Prócz tego zapraszam Was także na naszego Instagrama Podcast Świat. I koniecznie powiedzcie o nas swoim znajomym. Do zobaczenia!